Roxanne, you don't have to put on the red light. Those times are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne. O, cześć! Ja jestem Grzegorz Malik, a to jest mój nowy filmik na kanale Malivelo. Pewnie się zastanawialiście, po jakiego grzyba darłem ryja. No, chciałem taki akcencik muzyczny wprowadzający do dalszej części. Muzyczny. No wiem, ale właśnie biorąc pod uwagę moje umiejętności muzyczne i wokalne, nie ma bata, żeby YouTube się zorientował, co śpiewałem i nie skasuje mi filmiku, mam nadzieję. Także wprowadzenie do dalszej części, ponieważ dzisiaj chciałem pokazać wam, tak jak obiecałem, czy tak jak zapowiedziałem w moim pierwszym filmiku. Dzisiaj pokażę wam moje okolice, gdzie mieszkam, moje miasto, czyli Gateshead i Newcastle. Chcę pokazać wam ciekawe miejsca, obiekty. Chciałbym zacząć od tego oto jegomościa. Który nazywa się Angel of the North. Po naszemu Anioł Północy. Angel of the North w swoim założeniu ma mieć trojakie znaczenie. Pierwsze, aby zaznaczyć, iż górnicy przez 2 stulecia wydobywali pod nim węgiel. Drugie, aby zaznaczyć przejście od ery przemysłowej do ery informacyjnej. Oraz trzecie, służyć jako centrum rozwijających się naszych nadziei i obaw. Jako ciekawostka dodam, iż rzeźba ta ma być odporna na wiatry o prędkości 160 km na godzinę. Dzięki temu, że jest zakotwiczona w głąb ziemi na taką samą głębokość, jaką ma wysokość, czyli 20 metrów. I ta kotwica w ziemi na 20 metrów w głąb, ważąca 500 ton, złożona z betonu i stali. Jest to symbol tego miasta oraz okolicy i często umieszczana jest przez ludzi na widokówkach, różnych obrazkach, fotografiach oraz służy też jako logo wielu okolicznym firmom. Konstrukcja, którą tu widzicie, a która nazywa się Dunston Estate, jest największą w Europie tego typu konstrukcją, a ongiś służyła do przeładunku węgla z pociągów na statki i tymi statkami później cały ten węgiel był rozwożony po Wielkiej Brytanii i dalej. Ongiś w latach prosperity, świetności, przez tą rampę przewijało się 5 milionów ton węgla rocznie. Następnym bardzo ciekawym obiektem w mojej opinii do pokazania jest Gateshead Sage. Znajdują się w nim 3 sale koncertowe oraz Centrum Edukacji Muzycznej. Zaraz go zobaczycie. Ma bardzo interesującą, nietypową architekturę. Z daleka przypomina chmurkę. Proszę bardzo. Bardzo ładny obiekt. Byłem w środku na kilku koncertach i naprawdę robi wrażenie. Szczególnie akustyka sal jest rewelacyjna moim zdaniem. Jak na moje ucho skromne. To, co widzicie za mną, to
tak zwany Millennium Bridge, czyli kładka dla pieszych i rowerzystów, otwarta w 2001 roku, a łączy Gateshead z Newcastle, który znajduje się po drugiej stronie rzeki. A ten budynek to Galeria Sztuki Baltic. Otwarta chyba rok później, w 2002 roku. W Starym Młynie. Za mną widzicie drugi zaraz obok Angel of the North, najbardziej rozpoznawalny symbol miasta i regionu. Jest to Tyne Bridge. Nazwa Tyne Bridge pochodzi od rzeki Tyne, nad którą jest rozpięty. A jeżeli widzicie podobieństwo do Sydney Harbour Bridge, to się nie mylicie, ponieważ oba mosty zostały zaprojektowane i wykonane przez tą samą firmę. Istnieje spór, który most został zainspirowany którym mostem. Niektórzy sądzą, że ten w Tyne Bridge bazuje na Sydney, że Sydney bazuje na Tyne Bridge. Prawda jest taka, że Sydney Harbour Bridge został budowany jako pierwszy, rozpoczęto budowę jako pierwszą, ale ukończono długo później, ponieważ jest 2 razy wyższy, 3 razy dłuższy, 3 razy szerszy niż Tyne Bridge. Także Tyne Bridge został wybudowany szybciej, ale rozpoczęto budowę później. Tam dole to Swing Bridge! A ta kolumna, którą widzicie, to Grace Monument, postawiona na cześć byłego premiera Wielkiej Brytanii, Charlesa Greya. Earl Greya II, który rządził w latach 1830-1834 i był słynny z tego, że uchwalił ustawę abolicyjną, czyli o zniesieniu niewolnictwa, bodajże w 1832, i słynną ustawę nadające prawa wyborcze większej grupie społeczności. Oczywiście była to grupa raczej majętnych obywateli niż tych niemajętnych, ale zawsze jakiś postęp. Tak. Jest to centrum miasta, punkt spotkań, różnych eventów, ciekawych rzeczy, przesiadywania po prostu. Jeszcze ciekawostka, herbata Earl Grey wzięła się właśnie od tego pana. Nazwa herbaty Earl Grey. Ulica Idepta, którą widzicie, jest uważana za najpiękniejszą w Wielkiej Brytanii. Niektórzy mówią, że nawet na całym świecie. No, kłócić się nie będę. A budowla, którą widzicie za mną, to Newcastle Castle,
czyli zamek Newcastle. Fortyfikacja, która została wybudowana przez Rzymian w 1080 roku, to znaczy jej drewniane zalążki, a pomiędzy 1172 a 1177 przybrała ten właśnie kształt kamiennej twierdzy. Została wybudowana na linii wału Hadriana, czyli cesarza rzymskiego Hadriana, który miał odgradzać Rzymian od plemion zamieszkujących tereny Szkocji, plemion Piktów, które najeżdżały tutejsze okolice, i stąd ta warowna twierdza i mur Hadriana, który wam pokażę przy innej okazji. A nawiązując jeszcze do mojego darcia ryja z początku filmiku, chciałem wam powiedzieć też o sławnych ludziach, którzy urodzili się tutaj w Newcastle. No, między innymi jest to właśnie Sting, którego piosenkę w moim quasi wykonaniu wam zaprezentowałem na początku. Kto jeszcze? Rowan Atkinson, czyli Jaś Fasola. Kto jeszcze? Alan Shearer, ktoś kto interesuje się futbolem to wie. Kto jeszcze? Sherry Cole, to też jakaś tam piosenkarka, pochodzi z Newcastle. Kto jeszcze? Neil Tennant. Pet Shop Boys, to ten co grał na klawiszach, ten drugi. Kto jeszcze? Tony Scott. No proszę państwa, młodszy brat Ridleya Scotta. No to chyba wszyscy wiedzą, kto to Ridley Scott. A Tony Scott też nakręcił, też popełnił fajne pozycje, między innymi Top Gun. Ale też jeden z moich top filmów. Musicie obejrzeć koniecznie, Prawdziwy romans. Rewelacja film, polecam. Obsada nieziemska. Następną osobą jest Brian Johnson. Trzeci w kolejności lider zespołu AC/DC. Thunderstorm. Oczywiście Mark Knopfler, czyli lider zespołu Dire Straits. Money's for nothing, cheap's for free. Oraz może nie wszystkim znany zespół The Animals. Oh my gosh! Oh, we're getting fed. What we got? You just said yeah. Miejsce, gdzie teraz jesteśmy, to Trinity Square, obfitujący w sklepy, różne restauracje i kino. Czyli miejsce, które wam przed chwilą pokazałem, a z którego zostałem przegnany przez strażnika, ponieważ naruszyłem jakieś tam prawa prywatnego landlorda, który jest właścicielem tego terenu. Dziwna sprawa. No ale cóż, jego robota. A więc w tym miejscu stał tu kiedyś okropnie brzydki, betonowy parking. Relikt jakiegoś nawiedzonego, architektonicznego, zakochanego w betonie umysłu. Ale co ciekawe, miał on swój udział w naprawdę bardzo dobrym filmie z 1971 roku z Michaelem Caine'em pod tytułem Get Carter. Był pierwowzorem do remake'a z Sylwestrem Stallone pod tym samym tytułem. No, kapitalny film, naprawdę polecam. Nagrany właśnie tutaj w Gateshead i w Newcastle. No i sceny były nagrane właśnie w tym miejscu, kiedy jeszcze widniał tutaj, istniał ten betonowy, paskudny parking. Film naprawdę wart obejrzenia, polecam.